Państwa, ja nie wiem, jaką wizję na przyszłość Polski mają twórcy moda Pride and Fall, ale ta przyszła wizja Polski zaczyna coraz bardziej mi się podobać. Ja oczywiście jestem znajomy Zająca, a to jest chyba najbardziej ambitny mod na Polskę do Hearts of Iron 4. Ostatnio dostał gigantycznego update'a. Mianowicie dodają rzymskiego Ryszarda Kalisza. Tak, będzie rzymski Ryszard Kalisz walczył o wielką zjednoczoną Polskę podczas tej spaczonej wojny domowej z przyszłej historii Polski. Mod jest pełen, zakładam, easter eggów, groteski, śmieszków i własnej interpretacji pewnych wydarzeń historycznych, politycznych, także proszę niczego nie brać do siebie, jesteśmy rubasznymi wędrownikami, którzy będą przemierzać odstępy tej jakże słodziutkiej modyfikacji, a z racji tego, że Ryszard Kalisz jest zrobiony na rzymskiego Cezara i cała frakcja, województwo kaliskie jest zrobione w klimatach Rzymu, Republiki Rzymskiej, Imperium Rzymskiego, także odpowiedni kapelutek mamy na sobie. Rozpoczynamy przygodę. A, no tak, to było tylko wstępniak, to jest cała mapa. My kiedyś graliśmy, chyba rok temu, gigantyczna modyfikacja, ale powolutku robią, to dobrze, nie ma co się śpieszyć, trzeba porządnie robić. My kiedyś graliśmy chyba łodzią chyba graliśmy i robiliśmy spaczone łódzkie rzeczy, a dzisiaj przed nami Ryszard Kalisz i województwo kaliskie. Nie mogę. Stary, dobry X-Pack. Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na Enebie. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie lub zakupy korzystając z naszego linku Zająca, który przeniesie Cię do świata najtańszych gier. Nie bądź amebą, kupuj na Enebie. No powiem wam, że jakby na co dzień w naszej szarej polskiej rzeczywistości te szare postperelowskie bloki dekorowali jakimiś rzymskimi kolumnami, freskami, kopułami, czy nawet płaskorzeźbami, dodawali do istniejących bloków, to mi Zającowi by się podobało. Dobra, ale nie o architekturze mowa, tylko o wojnie totalnej w Polsce dzisiaj mowa. Stolicą jest Kalisja, czyli Kalisz, populacja 200 000, walutą jest denar kaliski, proszę bardzo. Obok języka polskiego urzędowym jest również łacina, jesteśmy guvernementem rzymskim imperium, a naszym głównym celem jest przywrócenie rzymskiego imperium. Generalnie lore tej modyfikacji jest stricte powiązane z ostatnimi latami w polskiej historii, wybory CPK widzę, oraz punktem kulminacyjnym, jakim była eksplozja bomby atomowej na Bałutach w Łodzi i przejmowanie kontroli nad poszczególnymi regionami przez wataszków, regionami, które nie były jeszcze, trzeba zaznaczyć, okupowane przez wojska europejskie, Unii Europejskiej. Ścieżki, jakimi może podążyć nasze cesarstwo. Podobają mi się te polskie odpowiedniki dla popularów, optymatów ze starożytnego Rzymu. Tu mamy polskie odpowiedniki, spoko. A przyszłość Polski leży teraz w naszych rękach, także towarzysze, musimy odbudować Rzym czy Polskę, bo już się pogubiłem. Na pewno czeka nas wojna totalna. Ej, tu serio są Rzymianie. Rozumiesz? Mamy Rzymian. Mamy dywizję Rzymian. Wow. To nieźle ich poniosło z tą modyfikacją. Jeszcze szybkie uzupełnienie lore, żeby się przyjemniej ogarniało to, co się dzieje na mapie. Z tego, co na szybko wyczytałem, to mamy imperialistyczną Unię Europejską, która próbuje utrzymać jak najwięcej terenów Unii Europejskiej, dlatego najechała zachodnie ziemie, porobiąc eurokomisariaty. Mamy kraje, powiedzmy grupy wyszehradzkie, które się odłączyły i próbują same przetrwać. Mamy Rosję, której udało się Nawalnemu przeprowadzić pucz, i Putina, który uciekł do obwodu kaliningradzkiego. A ziemie Polski, które nie zostały inkorporowane przez Unię Europejską, podzieliły się na poszczególnych wataszków i my jesteśmy tutaj na pograniczu w sumie Warty z Unią Europejską. I tu zaczyna się historia Nowego Rzymu, a zarazem Nowej Rzeczpospolitej. A historię zaczniemy od tego, jak to dobrze być cesarzem. Generalnie widzę, że nasze drzewko to są krótkie cele, które mają generować eventy, i tutaj jakieś rzeczy, pewnie ścieżynki, którymi podążymy. No dobrze. Naszym cesarzem jest Ryszard Kalisz, który swego czasu był czołowym politykiem SLD, a teraz się odnalazł w nowej rzeczywistości. Posiadamy 3 duchy narodowe, spoko. Oraz posiadamy Papeta, gdzie przywódcą jest, to jest polski aktor, nie? Ale jest niesamowicie podobny do tego, który grał
Marka Antoniusza w serialu Rzym na HBO? Tak jakieś skojarzenia mam? Ta modyfikacja ma własne drzewko technologii. No fajnie, fajnie, fajnie. Drzewko przemysłowe. Mnie to bawi. Generalnie nasz cesarz Ricardus Calisus jest traktowany po cesarsku, a niektórzy go nawet mylą z faraonem podczas oddawania mu czci. I generalnie ten jest głodny i on jest zmęczony tym całym pochlebianiem mu i on chce sobie tosta z serem zjeść, bo burczy mu w brzuszku. Wykazałeś się wielką mądrością, cesarzu, wybierając mnie na swojego rzeźbiarza. Prawdę mówiąc, to był jedyny człowiek po Akademii Sztuk Pięknych, po szkole plastycznej, który przyznał publicznie, że myślał o Imperium Rzymskim. No jest jak jest. Generalnie idziemy chyba w tych optymatów, bo to jest autokracja pod tego naszego Ricardusa Calisusa. I realnie te drzewka polegają na tym, że po której stronie staniemy. A ci optymaci Ryszarda Kalisa to jest chyba domyślna ścieżka, dlatego sobie polecimy na razie pod optymatów, może potem jeszcze raz zagramy pod jakieś inne ścieżynki bardziej spaczone. My się bawimy w odbudowę Imperium Rzymskiego i aktywnie myślimy o Imperium Rzymskim, a w Gdańsku doszło do eksplozji, w wyniku czego wysadzono ten słynny młyn. Nie młyn, a żuraw i generalnie wolne miasto Gdańsk jest niemieckim protektoratem. I rządzi tutaj Dulkiewicz. No proszę, ciekawe. Quick from warszawski okręt wojskowy, gang wołomiński, we war you. To jest komunikat o wypowiedzeniu wojny, tak? Gdzie oni są? Antoni Macierewicz i faktycznie piekarz. Wzięli go jakiego tego, Wołomin gang. No spoko, fajne wypowiedzenie wojny na Quicku. Dziedzice Aureliana. Kto oglądał mega kampanię rzymską, ten wie, że Aurelian był giga czadem rzymskim cesarzem, długo sobie nie porządził, ale dzięki niemu zreformujemy sobie armię i pozbędziemy się części debuffów. Zrobiliśmy cel na wprowadzenie ustaw, które mają walczyć z korupcją, ale tak naprawdę odblokowaliśmy sobie właściwe mechaniki na walkę poszczególnych partii, ugrupowań w naszym senacie. My jesteśmy po stronie optymatów, to są nasi i tu mamy cały szereg opcji, którymi możemy działać. O, to jest Imperator. Imperator ma swój gravitas, właśnie, bo nie dość, że będziemy płacili w PP, to jeszcze będziemy płacili w gravitas. Każda partia, każde ugrupowanie ma swoje gravitas, dosłownie jak w Romie dwójce. Płacimy gravitas, wykonując poszczególne akcje polityczne. No i cyk, od razu możemy zacząć od łapóweczki. Nie do końca wiem, jak mamy dążyć, bo to jest lojalność Gravitas, Gravitas Imperatora. No zakładam, że wszystkich lojalność ma być duża, mamy Gravitas balansować i Gravitas Imperatora. Zobaczymy. Na razie zacznijmy od drobnej łapóweczki. Aha, i przepaliśmy wasz Gravitas na łapówki, okej. Budzę się codziennie. O, Otwieram oczy. Kurwa, znowu w tej Polsce. co jest? Halo, prawa autorskie mi wywalą. Nie! Co się dzieje? Potrzebujemy więcej głosów przy naszej ustawie. Nie wszyscy nawet optymaci głosują tak, jak powinni, także spróbujmy uzyskać przychylność, żeby głosowali tak, jak należy. I zwiększy się liczba osób. 30 do 70. To jest chyba trochę za mało. To jest chyba zdecydowanie za mało, żeby ta ustawa przeszła. Potrzebujemy 50% plus 1. Na razie mamy 30 do 70. No zobaczymy, może coś jeszcze uda się tu pokręcić. Ta ustawa chyba miała się nie udać, bo dzięki czemu dostajemy możliwość interwencji cesarza? Chyba tak miało być? Nie wiem, zobaczymy. Eurokomisariaty się rozpadają. Nie wiem, czy to dobrze, bo tu Sutryk się pojawił i to blisko nas. Nie wiem, czy to dobra wiadomość. To chyba nie miało większego znaczenia, jak ten senat tam się dalej potoczy, bo z racji tego, że eurokomisariaty się rozpadają, dostaliśmy ściśle tajny raport, że sąsiedni komisariat Kesselberg jest niezdolny do obrony i możemy rozpocząć z nim działania wojenne. I dopóki cała Kalizja, całe województwo kalizkie nie zostanie zjednoczone, senat zostanie zawieszony. Proszę bardzo, mamy senat zawieszony, mamy senat zawieszony. Imperator rządzi sam i rządzi niepodzielnie. Powiedzmy, że nasze legiony, tak, bo to nie są dywizje, to są nasze legiony, są na pozycjach wyjściowych gotowe. Szkoda, że mnie wcześniej nie uprzedzili o tym, to byśmy wcześniej dywizję rozrzucili, a oni już walczą na północy, także trzeba jak najszybciej przekroczyć tą rzekę i ruszyć na zachód, żeby odbić i... Nie mogę. Ej, tu się dużo celi tworzy. O, kolejne drzewko, właśnie. Coraz więcej drzewka odkrywamy. Spoko.
A no tak, bo my jesteśmy Rzymem i będziemy walczyć z Germanami. Germańskie eurokomisariaty. A ta rzeka to jest Prosna. Okej, dobra. Musimy wygrać tą wojnę, odblokować sobie dalszą część drzewka, także ruszajcie, legioniści! Na zachód odbijcie ziemię kaliskiego imperium! Tabory kigańskie walczą z KGHM-em. Nie mam pytań, nie oceniam. Ja tu tylko Rzymy tworzę, bo myślę o Rzymie. Wielkim, kalijskim Rzymie. Wojna dość szybko się zakończyła, bo podzieliliśmy ziemię tego komisariatu między naszą oczywiście Kalisję, Drewniaka oraz profesora hetmana Jacka Kowalskiego. Okej. Mam wiele pytań, ale nie wiem, czy chcę znać na nie odpowiedź. Natomiast możemy zrobić pierwsze cele chyba w naszym właściwym drzewku. Tutaj widzę na przykład fajny cel, który pozwoli nam otworzyć areny dla gladiatorów. Myślę, że to byłby spoko opcja dla ówczesnej Polski. Takie areny gladiatorów, gdzie mogliby się klepać przyjemnie, zwłaszcza politycy. Możemy z eurokomisariatu zabrać barbarzyński ekwipunek, w tym jednego leoparda. Jednego leoparda 1A5. Spoko, w ogóle zrobiliśmy cel na pierwszą prowincję i ta pierwsza prowincja, no bo w sumie zajęliśmy nowe ziemie, ta pierwsza prowincja Nowego Rzymu to jest na zachód od tej rzeki i mamy nowego papeta dla naszych pretorianów z racji tego, że przeprowadzili perfekcyjną akcję, w sensie wojnę, no to dostali ziemię na własność. O nie, Rosjanie najechali, Jezus, ile to jest non-stop, oni walczą! Polacy, skończcie tą polsko-polską wojnę! Rosjanie najechali Mazury, rozumiesz? Inwazja, wow, on dosłownie w całe Mazury najechał, całe warmińską Mazury. Co to jest? Co tu się dzieje? Krzyżacy to nawet są, krzyżacy bronią Polski przed Putinem, no. Piękne uniwersum, piękna alternatywna rzeczywistość, albo to raczej to my najechaliśmy Rosję, Pato jak oni tam idą. Tu jest mechanika korowania, jak będzie wystarczająco dużo kompaliansu, możemy korować nowo zajęte ziemie, no bo w końcu wszyscy jesteśmy Polakami, tylko że musimy ich skorować do nowego Imperium Rzymskiego, to będzie Polsko-Rzymskie Imperium. O, Rosjanie przegrali, się wyrównała granica. Patrzcie, jest równa granica. Dobrze, Teutoni nas obronili przed Rosją. Do stycznia 2029 roku mamy przygotowaną infrastrukturę i plany do wojny z Księstwem Gnieźnieńskim, ponieważ zaczynamy wojny z Księstwem Gnieźnieńskim, który zagraża naszemu cesarstwu. Tak jest, Kalisja nie może istnieć, jeżeli na północy są wrogowie z Księstwa Gnieźnieńskiego. Widać, że nawiązanie do jakiejś Lechii, jak wiecie, Imperium Rzymskie walczyło z Wielką Lechią. Także nasze nowe legiony ruszałem na północ, pozwoliłem sobie troszeczkę zmodernizować naszą armię, dorzuciłem do naszej gwardii pretoriańskiej, pretoriańskich kohort, artylerię. Dalej walczymy bronią wręcz, ale mamy artylerię. Generalnie troszeczkę mam wrażenie, że nasza frakcja to są coś jak legiony Cezara z Fallouta, zwłaszcza z tej modyfikacji OWB, tak? Na tej falloutowej modyfikacji Cezar, tworząc swoją frakcję, inspirował się książkami o starożytnym Rzymie, które gdzieś tam znalazł w postapokaliptycznym świecie. Tak nasz Ryszard Kalisz inspirował się Asterixem, Obelixem, misję Kleopatra. Kościelna chorągiew ziemska, my są pałkarze. Dobra, ja myślałem, że my ledwo damy rady, mając pretorian z moździerzami, ale oni mają pałkarzy. Więc myślę, że damy radę. Prawda, że dacie radę? A, tylko wezwij nasze papety do pomocy, żebyśmy mogli z ich ziem atakować. I nasze legiony rzymskiej Kalisji będą walczyć z pałkarzami z Księstwa Gnieźnieńskiego. Co jest? Wojna z Księstwem Gnieźnieńskim zakończyła się zwycięstwem. Nasze legiony dosłownie zmasakrowały gnieźnieńskich pałkarzy. Teraz ruszamy na zachód. O, widzę, że kolejna prowincja do skorowania. Ruszamy na zachód na profesora hetmana i jego małego karyplowego pomagiera. Rzymskie legiony, a właściwie kalijskie legiony wyzwolą kolejną prowincję. Leszno, Środę Wielkopolską, aż ogłosimy Veni Vidi Vici. Kolejna wojna. Kolejny sukces. W międzyczasie od początku rozgrywki poległo w walce o Wielką Polskę 500 000 żbiczków polskich. 500 000 polskich żbiczków, ale pozbyliśmy się praktycznie wszystkich obcych niemieckich wpływów poza tym jednym jego mościem, który gdzieś tam się ostał, ale kto by na niego zwracał uwagę. O, widzę, że Szczecin i Police. O, Police, stolica. O, ale mi się podoba.
Co my tutaj mamy? Grupa Azoty, Netto, PZM, Polska Żegluga Morska. Świetnie. A tu gdzieś widziałem w Poznaniu... Gdzie jest Poznań? W Poznaniu widziałem... Tu jest Poznań. Żabka Tower. Tak, tu mamy konsorcjum żabkowe. Czy też, Biczku, posiadasz jakieś dywizje? Bo ty wiesz, że jesteś na wojnie z Imperium Kaliskim. Posiadają, ale nasze nowe rzymskie legiony dosłownie masakrują oponentów. Ty, oni mają broń palną, tak nie wolno. Hetmańska chorągiew, co jest? Weź go tam z katapulty pociśnij. Bot trochę nie ogarnia rzek, to jest mega dużo rzek i są te ciśniny i my w sumie weszliśmy sobie od tak do jego stolicy. Tak samo Gniezno w sumie spuszowałem, trochę mikrując jednostkami. To jakby człowiek przypocił, to można większość bitew wygrywać, robiąc kociołki i bota masakrując. Jeszcze tylko Rawicz się broni, ten jego papet z południa, ale teraz już sam sobie nie poradzi, rzymskie legiony nawet na autopuszu ładnie się rozlewają i o to chodziło. Kolejne prowincje do korowania. Zobaczymy, bo to będzie finał de facto naszego drzewka, nie? Tu porobimy cele na zwycięstwo Veni Vidi Vici i zobaczymy co dalej. Czy to cała Galicja będzie zjednoczona, czy wznowimy działanie Senatu? Dowiemy się za chwilę. A ta modyfikacja zawiera własne doktryny. Jest doktryna Polski walczącej, nas natomiast interesuje ta doktryna. Teoria walki na blisko, gdzie będziemy naszych legionistów boostować. Tak, to jest nasza ścieżka. O, my Wielkopolskę zjednoczyli, proszę bardzo, jednego research slota dostaniemy. Galicja zjednoczyła południową Wielkopolskę, nasi legioniści dali radę. Super, Ryszard Kalisz machnął o orędzie zjednoczonej Wielkopolsce. Dawaj research slota, bo to są fajne technologie, chcę to badać. Dawaj nowe te katapulty na działa. Prymitywny moździerz. Super. I musimy kupić więcej śmieci i kupimy z Nowego Sącza śmiecie do produkcji. O, ale się drzewko odpaliło teraz. Co ty gadasz? Ile tu jest rzeczy do robienia? Łopanie, to całą Polskę będzie trzeba zjednoczyć. Żeby to zrobić, potrzebujemy Veni Vidi Vici. Pax. Oho. Kolizja Semper Invicta. Aż ten Ryszardus Kaliszusz tutaj majestatycznie wygląda. O nie, Senat znowu zaczął działać. Dobra, trzeba będzie zająć się Senatem, bo zjednoczyliśmy chyba wszystkie kalijskie ziemie. Zakończyliśmy to drzewko słynnym Veni Vidi Vici i ruszamy teraz po dalszą część fabuły, która jest ukryta w tych drzewkach. Tu jest dużo lorowych eventów, które są bardzo długie, ja nie wszystkie czytam. Większość staram sobie czytać. Ty, ile gravitasu ma nasz cesarz? Nice, w sensie imperator. Dobrze, Ryszard Kalisz dostał dużo popularności w wyniku tych zwycięskich wojen, a co do eventów, no tych jest dużo i są obficie rozpisane, dlatego pozwalam sobie niektóre pominąć, natomiast co ważniejsze rzeczy wam przekazuję, jak nasze Imperium Rzymskie się odbudowuje. O, nowe budynki mamy, świątynię możemy budować, uniwerek możemy postawić, jeden research speeda, jacie, możemy zrobić technokratyczne kalijskie województwo. Stabilka, required garnizon, manpower 5%, o proszę bardzo, ty. Dystrykt komercyjny, production efficiency grow plus 0,10, fajne. Wybory, nawet nie wiedziałem, że my w tym kalijskim Imperium Rzymskim mamy wybory. Na całe szczęście wygrywają optymaci, czyli tych, których chcemy w teorii utrzymać u władzy. Tutaj się zmieniają jakieś statystyki, doradcy nowy, jakiś Petrus Kaletus, spoko. Natomiast co ważniejsze to jest to, że dostajemy optymaci, dostają kolejnego konsula. Ja rozumiem, że konsulowie to są te 3 kropeczki tutaj, nie? Bo konsuli zawsze było 2. A tutaj mamy 3. Poczekajcie, bo skoro teraz popularzy mieli 2 konsulów, my mieliśmy 1, czyli po tych wyborach, tutaj te 3 kropki to są konsulowie. No spoko. Nie wiem, jak konsulowie wpływają na politykę tą, ale dobrze wiedzieć. Wykorzystałem jednych pretorian, żeby przyspieszyć wbijanie kompaliansu na nowo zajętych prowincjach, żeby ich szybciej skorować. Tutaj są takie, niektóre poszczególne ugrupowania mają jakieś tam buściki, nie? Tutaj do manpowera. Ci chyba dają do factory output, tymi można stabilkę podbić, także też spoko sprawa. O nie, to jest on! To jest on, Lizard Union! Zostaw moje Pomorze Zachodnie! Czemu tu jest... Aha, no dobra, możesz je jednak spacyfikować. Generalnie się tworzą już takie większe województwa, te poszczególne rzezimieszkowe, małe państewka zaczynają się łączyć... O mój Boże. No cóż, jest jak jest. O, mamy KGHM, proszę bardzo. Naszym chyba kolejnym przeciwnikiem będzie Republika Wielkopolski, żebyśmy tą Kalizję i Wielkopolskę już w jedno zjednoczyli. A tymczasem robimy dalej drzewko
Troszeczkę drzewko przemysłowe zaczęliśmy robić, bo praktycznie wszystko już mamy odblokowane, jeżeli chodzi o te 3 drzewka. Petunia non kotlet. Petunia non kotlet powinno być! Widzę, że łaciny nie mieli. Petunia non kotlet. Słynna rzymska paremia. Ale my senat do 300, faktycznie. Do 300 żbiczków senatorów żeśmy poszerzyli senat. No tyle ziem podbiliśmy, że faktycznie trzeba było wprowadzić nowych tych. Ale teraz to faktycznie jest ich dużo. A nasi mają przewagę? To bardzo dobrze. To niezła ustawa jest właśnie w Senacie odnośnie praw kobiet. Generalnie to teraz byśmy chcieli jednak, żeby popularzy swoją wersję ustawy przepchnęli, która daje większe prawa kobietom, żeby więcej manpowera mieć i factory output. Z tego co rozumiem, bo tutaj się zmieni chyba to, bo tu są te role kobiety. Tego nie da się zmieniać, tych praw, tylko pewnie poszczególnymi eventami, takimi jak ten. Także zobaczymy. Spróbujemy, żeby weszła propozycja ustawy od strony popularów. Zobaczymy, czy uda się ją przegłosować. No, 63 do 237. No, nie za bardzo. Możemy spróbować, nie wiem, jakichś optymatów przeciągnąć jednak na drugą stronę. Udało mi się zdobyć 129 głosów. To nadal będzie za mało, żeby ta ustawa przeszła, nie? 140 do 160, więcej nie zdążymy kliknąć i niestety ustawa przepadła. No nic, spróbujemy następnym razem. No jest jak jest. Nie wiem, czy powinienem się z tego powodu cieszyć, że Lizard Union zjednoczyło zachodnie Pomorze. Nie wiem, czy z tego powodu powinniśmy się cieszyć. Czy mamy konflikt graniczny? Halo? Co to nas najechało? Aha. Oj, 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 tylko że my tu nie mamy dywizji. Czemu ja nie wiem o żadnym konflikcie granicznym? Nowy pałac dla imperatora. Jak zrobimy nowy pałac dla imperatora, to będziemy mogli urządzić ucztę w nowym pałacu imperatora. Do tego pałacu możemy wykorzystać architektów z Francji albo lokalnych. Weźmiemy francuskich arystokratów? Znaczy francuskich architektów. Dej. Proszę Państwa, myślę, że to jest dobry moment, żeby na razie zakończyć nasze przygody kalijskiego imperatora. Ja nie sądziłem, że ten mod jest aż tak rozbudowany, ile tu jest rzeczy do klikania. Jeżeli chcecie więcej Pride and Fall, no to dawajcie znać w komentarzach, żeby więcej odcinków się pojawiało na kanale odkrywających lore i mechaniki tej jakże wspaniałej modyfikacji. Ja wam tymczasem dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Łapek w górę, soczysty komentarz. Trzymajcie się do następnego. Cześć, cześć.